Poszła po dwie rzeczy, nie ma jej już 20 minut. Polskich klientów, nie? Polacy kupują. Polskie klienty, super klient. Super klient, najlepszy. 12,99 kuna, czyli 8,70 mniej więcej. Kilogram soli kosztował pół kilograma złota. Chciałem Wam jeszcze pokazać olej, bo to może Polaków interesować. Rozszyfrujemy ich wszystkie zabezpieczenia i zorganizujemy tutaj napad roku. Wykupiłem winietę tylko na Słowację. Winietę miesięczną za 65 zł. Nie zamykają swoich domów, nie zamykają swoich mieszkań. Cześć, z tej strony Paweł I Patryk. Dzisiaj witamy się z Wami z północnej Dalmacji, konkretnie z wyspy Pag. Jest to piąta co do wielkości wyspa Chorwacji, ale o najdłuższej linii brzegowej. To miejsce jest bardzo dobrze znane i wybierane często przez turystów z różnych krajów. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam całą wyspę Pag. Pokażę, gdzie tutaj iść, co gdzie się znajduje, najważniejsze zabytki, najważniejsze miejsca. Podam Wam ceny, jakie tutaj obowiązują w Chorwacji w roku 2022. Także odcinek będzie długi, ale na pewno będzie ciekawy. Nie zabraknie wszelkich informacji, jakich będziecie potrzebować, gdy się będziecie tu wybierać. Także zaczynamy. Opowieści o wyspie Pag nie mógłbym zacząć w innym miejscu, jak w Starym Pagu, w Starym Gradzie. Jest to miejsce, gdzie była poprzednia lokalizacja Pagu, który znamy teraz. To nowe miasto, gdzie wszyscy jeździcie i odwiedzacie, albo będziecie jeździć i odwiedzać. Jest około kilometra od tego miejsca. A to jest Stare Miasto. To jest miejsce, gdzie w X wieku powstało miasto Pag i ludzie zajmowali się tutaj wydobyciem, handlem i magazynowaniem soli. W ogóle sól jest bardzo silnie związana z Pagiem, o czym też będziemy mówić pewnie później. Dawniej w tym miejscu były kościoły, klasztory, pałac, rynek i szpital. Dzisiaj są już tutaj tylko pozostałości starych domów, dróg i murów oraz ruiny klasztoru franciszkańskiego i nieźle zachowany romański kościół pod wezwaniem Świętej Maryi. Stoję teraz w bardzo ważnym miejscu dla Starego Pagu, czyli przy studni, która w czasach wielkiej suszy, według legendy, cudownie wypełniła się wodą, a było to w wyniku modlitw do Maryi. Mieszkańcy wyspy Pag w święto Wniebowzięcia organizują pielgrzymki z Nowego Miasta, z Nowego Pagu, który Wam pokazywałem i na który zaraz się przeniesiemy, właśnie w to miejsce, by podziękować Maryi za ocalenie ich życia, ponieważ są tutaj dwie wersje, dwie legendy. Właśnie jedna jest związana z tym źródełkiem, z tą studnią, która cudownie napełniła się wodą za sprawą modlitw do Maryi.
Jest jeszcze druga legenda, która mówi o tym, że podczas epidemii cholery ludzie zebrali się właśnie na dziedzińcu klasztoru franciszkanów i tam modlili się do Maryi o ocalenie i niedługo potem po tych modlitwach pochowano ostatnią ofiarę cholery i właśnie dlatego według tej drugiej legendy chodzą tutaj co roku pielgrzymki. Tak czy inaczej, być może chodzą z tych dwóch powodów, ale na pewno tradycją jest to, że w święto Wniebowzięcia pielgrzymują do Starego Pagu. Tu zaczyna się historia miasta leżącego na wyspie o surowym, księżycowym krajobrazie, które słynie z trzech rzeczy: soli, paszkiego sera i koronek. Wróćmy teraz na chwilę do samego przyjazdu tutaj z Polski. Ja z Kielc na Pag miałem 1183 km, 12 godzin i 53 minuty, jadąc trasą przez Czechy, Słowację, Węgry, fragment malutki Słowenii i Chorwację. Dlaczego pojechałem taką trasą? Dlatego, że trasa przez Austrię jest troszkę krótsza, ale jest jedno duże ale. Winieta, którą musicie wykupić na drogi w Austrii. W ogóle winieta jest to taka opłata za poruszanie się drogami danego kraju. Winieta, którą wykupicie na drogi austriackie, jest ważna dopiero za 18 dni się aktywuje. Także jeśli wykupicie dzisiaj w internecie winietę austriacką, to za 18 dni dopiero możecie bezpiecznie, bez obaw o mandat poruszać się tymi drogami. Dlatego między innymi pojechałem przez Słowację. Wykupiłem winietę tylko na Słowację. Winietę miesięczną za 65 zł. I tutaj też uwaga do Was, jest dużo, jak wpiszecie w Google'ach winieta słowacka, wyskakuje dużo stron, jakieś e-winiety, inne wynalazki. I kupując tam możecie nawet dwukrotnie przepłacić. Także ja Wam podlinkuję w komentarzach pod filmem słowacką stronę, gdzie kupicie taką winietę miesięczną za 65 zł. Także bardzo dobra cena, bo na tych innych stronach, jak sprawdzałem, to między 90 a 110 były te ceny. Wyjechałem z Polski o północy, ponieważ chciałem przejechać Polskę i Czechy jeszcze w nocy. Godzina 23:30. Pakujemy ostatnie rzeczy do samochodu i ruszamy do Chorwacji. Przyjazd miał być za około 13 godzin na miejsce, jednak trzeba brać pod uwagę, że na pewno nie przejedziecie za jednym razem i będą potrzebne Wam przerwy. Ja takie przerwy miałem 3, z tego najdłuższą przerwę zrobiłem sobie pod Bratysławą na Słowacji. Godzinę tam odpoczywałem. Moi drodzy, piękny mamy wschód słońca na Słowacji, godzina 5:50. Zjechałem na chwilę z trasy, na godzinkę, żeby sobie odpocząć, trochę się zdrzemnąć, bo nie śpię od wczoraj, mniej więcej też od tej godziny, od 5:00. Jak wiecie, jechaliśmy od północy, no także trochę mi się oczy zaczęły kleić, wolałem się zatrzymać. Jestem jakieś 120 km od Bratysławy, no i za chwilę ruszamy dalej w drogę. Ekipa w samochodzie śpi. Oprócz najmłodszej, oprócz Wiktorii, Wiktoria czuwa cały czas. Później kolejna przerwa była na Węgrzech. Chwilę zatrzymaliśmy się w Chorwacji. Także tych przerw zebrało się na około 2,5 godziny i wyjeżdżając o północy tutaj na wyspie Pag, w zasadzie to już
w naszym apartamencie byliśmy na godzinę 15:30. 3 większe miasta na trasie to słowacka Bratysława, węgierski Szombatej i Zagrzeb. Tak to jakieś mniejsze wioski. Tak jak mówiłem, winiet nie wykupowałem na drogi węgierskie ani czeskie. Na drogi chorwackie winiet się nie kupuje, ponieważ tutaj są bramki na autostradzie, są płatne autostrady. Zapłacicie za ten przejazd na PAK 100 zł, bo jest jeden odcinek liczony za 70, drugi krótszy już przy samym PAK-u za 30, czyli 100 Wam pójdzie na drogi w Chorwacji. Z ważnych rzeczy to jeszcze trzeba wspomnieć, że zatankujcie się na full, jak się da, na Słowacji, ponieważ na Węgrzech jest paliwo dużo droższe niż na Słowacji, czy w Chorwacji, czy w ogóle gdziekolwiek indziej tutaj w rejonie. Za 35 litrów diesla zapłaciłem 78 euro, co przeliczyło mi później na koncie jako 343 zł, czyli 343 zł za 35 litrów. No to wychodzi jakieś 9,80 za litr. 9,80 za litr zapłaciłem na Węgrzech, ale to jest jeszcze nic. Na Węgrzech przez całą tą drogę, jak sobie zobaczycie na mapie wcale nie krótką, jest tylko jedna stacja benzynowa, więc jeśli macie, załóżmy, pół baku wyjeżdżając ze Słowacji, jest obawa, że nie dojedziecie do stacji na Węgrzech. W ogóle Węgry, ta droga przez Węgry to jest pustkowie. Pola po prawej, pola po lewej, praktycznie żadnych parkingów, zajazdów, jedzenia, nie ma tam nic. Jedziecie w pustkowiu, dopiero pod tym miastem Szombatej jest ta jedna stacja MOL, gdzie zatankowałem na szczęście, bo już też praktycznie na oparach tam dojeżdżałem i byłem nieźle zestresowany. Także pamiętajcie, zaopatrzcie się w benzynę wcześniej. A jak wygląda ta stacja MOL na Węgrzech, możecie sobie zobaczyć teraz, bo Wam wrzucę w przebitce. A i później z Węgier już prosta droga. W Chorwacji jest dosyć malowniczo się jedzie. Dużo pięknych gór otaczających nas z prawej i z lewej strony i przed nami. Dużo tuneli wydrążonych w tych górach, przez które się przejeżdża. I przejeżdżając przez ostatni tunel Świętego Rocha, chyba tak się nazywa, jeśli nie, no to tutaj gdzieś Wam wyskoczy nazwa, jak się ten tunel nazywa. To jest najdłuższy tunel, niecałe 6 km długości. Wyjeżdżając z tego tunelu wjeżdżamy do północnej Dalmacji. Północna Dalmacja zaczyna się za tym tunelem wydrążonym w skałach, w górach pasma Velebit. Z ciekawych rzeczy to jeszcze tutaj część kontynentalną Chorwacji z wyspą Pag łączy most, który powstał w 1968 roku. Most jest wysoki i ma 300 metrów długości, także no, robi to duże wrażenie, jak się nim jedzie, także polecam się rozejrzeć. Wcześniej, przedtem, zanim został on wybudowany, no to pływało się tutaj na tą wyspę po prostu promami. Przejścia graniczne przejeżdżamy sprawnie, bez kontroli. Jedyna kontrola paszportowa jest przy wjeździe do Chorwacji, także tu się trzeba przygotować sobie dokumenty, ale nie było jakoś specjalnie wielkiej kolejki. Do Chorwacji wjeżdżałem koło południa, koło 12, kilka jedynie samochodów stało. No ale panowie sprawdzali paszporty, sprawdzali, kto tam w środku siedzi. Ogólnie trzeba sobie przyjąć, że droga z Polski, tak jak ja, z Kielc, bo jeśli będziesz z Gdańska, no to pewnie więcej, ale z Kielc na wyspę Pag, paliwo plus winiety, trzeba przyjąć, że 1000 zł nas wyjdzie w jedną stronę. No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o drogę. A teraz przeniesiemy się i zobaczycie sobie, gdzie tu zrobić zakupy i w co się zaopatrzyć już po przyjeździe na miejsce. Jedziemy! Dobra, moi drodzy, zaczynamy dzisiaj nasze zwiedzanie miasta Pag. No i co, przyjechaliście na Pag, czy tam przylecieliście, czy przypłynęliście,
nie ma znaczenia. Pierwsze co robicie to co? No nie interesują Was za bardzo zabytkowe kościółki, zabytkowe mury miasta, czy nawet nie interesuje Was plaża. A pierwsze co robicie, no to szukacie sklepu, żeby się w coś zaopatrzyć, w najpotrzebniejsze produkty, jedzenie, picie i tym podobne. No i w tym momencie my idziemy do sklepu. Ja mogę podzielić pak takim bardzo prostym podziałem na dwie części. Jedna część to jest dzielnica zaopatrzeniowa, to jest na lewo od takiego mostu Catine, bardzo znany zabytkowy most wybudowany przez Wenecjan w XV wieku, chociaż już teraz w 2010 został on odbudowany na nowo. W każdym razie most Catine łączył miasto Pag z magazynami soli i na lewo od tego mostu ku solinom, czyli tym basenom, gdzie się wypłukało sól, znaczy odparowywało wodę, by uzyskać sól. Na lewo od mostu jest dzielnica zaopatrzeniowa, gdzie znajdziecie wszystkie większe markety, stacje benzynowe, targi rybne, sklepy rybne, piekarnie i tym podobne sprawy. Oczywiście przy plaży znajdziecie też jakiś sklep i przy tym głównym placu też będzie sklep, no ale jeśli nie chcecie frajersko przepłacić, to zapraszam na lewą stronę, lewą część miasta do dzielnicy zaopatrzeniowej. My już tam idziemy, zaraz sprawdzimy jak to cenowo wygląda. Już mniej więcej wiemy jak, ale pokażemy podstawowe produkty. Stoimy właśnie na ulicy, na której znajdują się dwa większe supermarkety, Konzum i dalej nieco Lorenzo. Jest tutaj też sklep rybny, gdzie codziennie od 6 rano możecie kupić świeżą rybę. No i polecam się tutaj nie spóźnić, bo około 10 to tych ryb już praktycznie nie ma. Tu ludzie z samego rana po te ryby podjeżdżają. Rybacy zaopatrują ten sklepik, przywożą paniom towar, a panie sprzedają. No jest tu też salon fryzjerski, pralnia, także wszystko w tym jednym miejscu na lewo od mostu. O, może jest. Na próba, może? Zajebiste! To jest to! Piąteczka. Dobre. Super. Najlepsze warzywa i owoce. U Iwony. Najlepsze. The best vegetables and fruits. Super. Polecamy. Polecamy. Dzięki, Iwona. Kupujcie warzywa w małych takich warzywniakach, nie w tych dużych marketach, ponieważ tam są owoce i warzywa nieładne, przebrane, wydotykane, a w takich małych warzywniaczkach jak tutaj, gdzie jesteśmy teraz, wszystko jest świeże, ładne i aż chce się kupować, chce się jeść. Polacy przychodzą, co się cieszysz? Chodzą Polacy do Iwony. Widziałem tu dużo Polaków. Polskich klientów, nie? Polacy kupują. Polskie klienty, super klienty. Super, klient najlepszy. Ten warzywniak u Iwony, u której byliśmy, znajdziecie niedaleko marketu Konzum.
praktycznie w sąsiedztwie tego marketu. On jest tam trochę w bramie schowany, ten warzywniaczek. No i też blisko marketu Lorenzo. No, tak jak mówiłem wcześniej, te markety są jakieś 5 minut drogi od siebie, a Lorenzo z Konzumem to dzielą może 400-500 metrów. Proszę Państwa, znajdujemy się pod pierwszym marketem, supermarketem na naszej trasie, Konzum. Krótko mówiąc, jest tutaj taniej niż w tym kolejnym, który zaraz zobaczycie, Lorenzo, za to jest dużo mniejszy wybór. Co możecie tutaj fajnego kupić, to takie gotowe potrawy na grilla. Jest tutaj tego bardzo duży wybór, a tak to jak to w każdym sklepie, ale tak jak mówię, jest tutaj najsłabiej zaopatrzony ten market ze wszystkich, za to z tego co zauważyłem chyba najtańszy. Lubi się? Nie. 5 kuna. Jak widzieliście, Lubiś 3 zł. U nas ile? Koło dwójki, złoty 80. Tak to wygląda. Takie gotowe dania w Polsce kupuję z Lubelli. Makaron z sosem. W Polsce kosztuje to 8,50. A tutaj kosztuje 10,99 kuna, czyli 7,30. Zależy co gdzie kupisz, mogą się dużo różnić ceny pomiędzy różnymi sklepami, ale ogólnie tu gdzie Wam pokazujemy jest taniej. Kapusta kiszona. Czy co Nie. Co to jest? To jakieś kluskie. Kluski to są. A to są... To a nie, to ja myślałam, że to pilnienie. Ale czekaj. Podobno jak pilnienie. Jogobella 3,29 kuna, czyli około 2 zł 2,20 na polskie. Czyli tak jak u nas, nie ma większej różnicy. I ser ona chciała. Ser żółty Ser fajny. tu, masz. To ja brałam. 9,90 proszę bardzo. No. To ten weźmiemy. No. Ser plastry 10 kuna. Jakby Was interesowała kolawka 1,5 litrowa, tutaj mamy i kosztuje 12,99 kuna, czyli 8,70 mniej więcej. Bierzemy takie kotlety w panierce z czymś tam w środku. Co to jest tam w środku? Ser chyba. Ser i szynka, tak? Coś takiego, jakiś wynalazek. No to weźmiemy. Ale do zrobienia na szybko. W sklepie Konzum nas upomniała pani ekspedientka, że nie wolno filmować, dlatego już delikatnie wyłączyłem kamerę i z ukrycia trochę pofilmowałem. Chciałem Wam jeszcze pokazać olej, bo to może Polaków interesować. Olej tu kosztuje 20 kuna, czyli 13,30. Jak dla mnie to są normalne ceny. Normalne w porównaniu do tych polskich, nienormalnych już, tak? Bo gdyby to była Polska 2 lata temu, a ceny te tutaj byłyby takie jak teraz są, to byśmy mówili, że jest bardzo drogo. A tak to wielkiej różnicy myślę, że nie ma. Ale tak jak mówiłem, Konzum to jest jeden ze sklepów tańszych tutaj. Unikajcie Konzuma przy plaży i przy głównym placu, bo tam są ceny zupełnie inne niż tutaj. Idziemy teraz do marketu Lorenzo. Czego szukamy? Red Bulla? No. I coś Garmażerki pokażę. to nie szukamy, bo tu nie ma garmażerki. Coś jest. To co weźmiemy, Buba? Możemy wziąć paski ser, trzeba spróbować.
No to weźmy ja. Pak słynie, jak wiemy, z 3 Ale rzeczy. tutaj widzisz Sól, zielone. ser i koronka. No. Let's fly through the dark. Słynny, tradycyjny paski ser. Od owiec jedzących zioła, posypane solą prosto z powierzchni wody przez wiatr. Bura, który tą sól przenosi. No, trzeba spróbować. Nie można być na Pagu i nie spróbować, chociaż cena taka za kilogram niesprzyjająca. Tu jest lodówka. Chodź, jest. No to dawaj Red Bulla. Tu jest. Taki za duży. Jaki to jest? Nie. To weź sobie. Tam. Nie, ja bym. Weź sobie ten. Dobra, mam tu Weź sobie wam Tigera. nie Tigera, tylko Red Bulla. Na wyjeździe się dziadostwa nie pije. Red Bull na polskie 8 zł, cola puszka drogo wychodzi, 4,65 za puszkę coli. Przynajmniej w tym sklepie, ale myślę, że podobnie będzie wszędzie. Chociaż to jest droższy sklep niż ten, w którym byliśmy poprzednio. Taki baniak winiacza 2-litrowy. Zadychę na polskie, nieźle. I tu takich baniaków na dolnych półkach stoi sporo. No, kupicie tutaj ogólnie wszystko, praktycznie to co w Polsce, nie ma jakichś szczególnych wynalazków tutaj chorwackich. Oprócz może tego sera to nie zauważyłem i tam ich piw, też parę regionalnych widziałem. Mój faworyt tutaj Radler, ciemny, limonkowy, ale w Polsce chyba Towarka produkuje, także też znane nam. I takie Radlery w puszce na polskie 6,99, 7 zł. And I'm like that too. We've come so far, learning who. Ciężko jest z filmowaniem w tych marketach, ponieważ boją się bardzo kamer, zabraniają, chyba boją się tego, że rozpoznamy ich system monitoringu, rozszyfrujemy ich wszystkie zabezpieczenia i zorganizujemy tutaj napad roku na supermarket Lorenzo. A, No, jeszcze dla Polaków nic trudnego, nic trudnego. Jeszcze chciała powiedzieć, żeby brali paragony, jak kupujecie piwo, bo jedna kaucja kosztuje 5 kuna. I jak nie macie paragonu, to wam nie oddadzą. Kaucja za flaszkę 5 kuna i możesz zwrócić to, co masz na paragonie. Brałeś 10 piw, jak zwrócisz 5 butelek, ona ci zabiera paragon i już następnych 5 nie zwrócisz. Czyli albo przynosisz wszystko, albo przynosisz ile chcesz, ale tracisz możliwość oddania reszty. Tak tu jest rozwiązane. To jest dobre rozwiązanie jak dla mnie. Już się trochę obkupiliśmy, ale idziemy do trzeciego marketu, który jest tutaj w pobliżu. Wszystkie one, tak jak wam mówiłem wcześniej, albo i nie mówiłem, są bardzo blisko siebie. Dzieli je dosłownie 10 minut drogi. Także zobaczymy, co ciekawego jest w tym trzecim i jak wyglądają ceny. Ten Lorenzo to jeden z droższych, z tego co mi się wydaje. Zobaczymy co dalej. Zależy co pan, te sery są tańsze. No właśnie, tu jest tak, że zależy co kupujesz. No, jedno może być droższe w jednym, a drugie może być droższe w innym. Także też nie ma co tak mówić. Trzeba po prostu sprawdzić sobie wszystkie miejsca i dopiero ocenić co gdzie można kupić. In a wild fantasy, where you lay your hands upon me. 12,000 feet below, the deepest that we could go. Do Plodine Galina weszła sama, bo nas pani kasjerka zawróciła. Nie wpuszczają tutaj z zakupami z innych sklepów. Nie ma tu żadnych szafek do schowania tych produktów, tak jak na przykład w Lorenzo. Tam przy wejściu są szafki, gdzie możecie sobie schować zakupione gdzie indziej rzeczy. Tutaj tego nie ma i nie ma też takiego czegoś, że oklejają te produkty, tak jak w polskich marketach na przykład. No i tak jak widziałem, to zawrócili sprzed wejścia kilka osób. Tracą tym sposobem klientów, ale widocznie mają ich na tyle, że nie potrzebują. Korzystając z tej okazji, to powiem wam, że Pag to jest taka wyspa leżąca w północnej Dalmacji i Pag słynie z 3 rzeczy: koronek, paskiego sera, no i soli, której tradycja wydobycia sięga tutaj
X wieku. O tym wszystkim Wam powiem przy okazji, jak będziemy spacerować po tych głównych placach i tych małych uliczkach, wąskich uliczkach charakterystycznych dla tego miasta. A za chwilę czekam na Galinę i będziemy wracać do domu. Poszła po 2 rzeczy, nie ma jej już 20 minut i sądzę, że wyjdzie z 20 rzeczami i to nie tymi, po które poszła. No, taka jest Galina. Czekamy. Idzie dama. To To więcej wyboru, ale droższe piwo, wody, wszystko droższe, ale więcej wyboru jest. Czyli- Zależy co, warzywniak też taniej jest. Aha, ale warzywniak to najlepiej kupować tam na straganach. Tak, na straganie, bo tam świeże i to wszystko. No. Czyli drogo. Drogo, tu jest drogo, ale więcej wyboru jest. Garmażerka jest i tańsze takie bułeczki, jak chcecie pojechać, pójść na plażę. Takie bułeczki ja kupowała po 18 kuna, a tutaj były po 5, po 6, z mięsem, z parówką, no różne. No wiadomo, że przy plaży jest zawsze drożej. Tak, no. Dobra, to zbieramy to wszystko i idziemy dalej. Podsumowując wizytę w sklepach, muszę powiedzieć, że na pewno chodzimy, tak jak mówiłem na początku, na lewo od mostu Katinę. Do tych wszystkich 3 marketów, które są obok siebie, można iść. Najkorzystniej naszym zdaniem wychodzi Konzum. Najdrożej wygląda ten Plodinę, w którym byliśmy, co wpuścili tylko Galinę, ja nie wchodziłem. Ale jest duży wybór, jak Galina mówi, duży wybór nabiału. I nawet ładne warzywa w tym Plodinę są. Co jednak nie równa się do tych warzyw, które są sprzedawane na targach. A ogólnie cenowo jak tu wychodzi? No wychodzi trochę drożej niż w Polsce. Nie są to jakieś wielkie różnice. Nie jest to jakoś szczególnie odczuwalne. A na pewno jest taniej niż w Zakopanem. To 100%. Ja porównuję te ceny do cen kieleckich, no to jest drożej. Ale nie da się określić ile procent, bo jedna rzecz będzie droższa 10%, inna 20%. Ale to są różnice groszowe. 50 groszy do 2 zł. Mniej więcej z tego, co tutaj widziałem i przeliczałem. Także nie jest aż tak źle. W ogóle nie jest źle, moim zdaniem, że ludzie się boją do tej Chorwacji, wożą żarcie z Polski. No nie jest tak drogo. Piwo jest trochę droższe, no wszystko jest trochę droższe, ale nie jakoś tak, żeby to bardzo odczuwać. Przy plaży, przy centrum, przy tym głównym placu, w tych uliczkach zawsze będzie drożej niż tutaj w tej dzielnicy, jak ja to nazwałem, zaopatrzeniowej, więc zapraszam Was wszystkich na zakupy do tej dzielnicy. Tu się zaopatrzycie, kupicie wszystko, a później na plażę leżeć, pływać, bawić się. Oczywiście sytuacja z cenami będzie zupełnie inna, jeśli chodzi o restauracje, ale o tym powiemy sobie w dalszej części odcinka. No dobra, proszę Państwa, jak już jesteśmy zaopatrzeni w dzielnicy zaopatrzeniowej, mamy coś do picia, mamy coś do jedzenia, to najwyższy czas zobaczyć, gdzie my w ogóle przyjechaliśmy. Teraz jesteśmy znowu przy moście Katinę, który jest tam. Byliśmy po jego lewej stronie, czyli w tamtej części zaopatrzeniowej, a w tym momencie od mostu Katinę będziemy się kierować do rynku. My to nazywamy rynek, dla nich to plac główny miejski i wybrzeżem aż do samego końca plażami pójdziemy do punktu widokowego Paskie Wrota. Tym sposobem pokażę Wam wszystkie ciekawe miejsca tutaj w okolicach placu głównego, a także zobaczymy, jakie tu są plaże, jakie są kąpieliska. Także wszystko, co będziecie musieli wiedzieć, za chwilę zobaczymy. Most Katinę, o którym tutaj ciągle wspominam, został wybudowany w XV wieku przez Wenecjan i łączył on miasto z magazynami soli. My teraz znajdujemy się po stronie magazynów soli. Z drugiej strony
zaczynało się miasto. Tuż za mostem Katinę była wielka miejska brama, ponieważ miasto było otoczone murami. W tych murach było 9 wież obronnych. A czego oni tutaj tak bronili? No bronili swoich ludzi, ale głównie bronili białego złota, czyli soli. I to nie przez przypadek jest nazwana białym złotem, ponieważ w tamtych czasach sól była naprawdę na wagę złota. Kilogram soli kosztował pół kilograma złota. Także mieli czego bronić. Bronili magazynów soli głównie. W tym momencie z tych murów już niewiele się zachowało. Oczywiście jest ich trochę, są powplatane pomiędzy już te nowocześniejsze budynki. To też Wam pokażę te pozostałości po murach. Wieża obronna została jedna, do której też pójdziemy, ale to wszystko będzie po drodze. Także ruszamy na most Katinę i przez most do placu głównego. Tu za mną mamy posąg Juraja Dalmatinaca. To był rzeźbiarz urodzony w 1410 roku i był to projektant Nowego Pagu. On zaprojektował główny plac miasta i 4 ulice przecinające się pod kątem prostym. Idę jedną z uliczek w stronę placu głównego. To są uliczki wybudowane w stylu rzymskim, czyli przecinają się pod kątem prostym. Wąskie uliczki umożliwiały ludziom wypoczynek w cieniu, dlatego jest taka wąska zabudowa, no ponieważ one dawały cień i ukojenie od tych upałów, które tutaj panują. A my dochodzimy już do rynku. Znajduję się teraz na głównym placu miasta, zaprojektowanym przez Juraja Dalmatinaca. Było to w XV wieku. Od tego miejsca zaczęła się budowa miasta Pag, Nowego Pagu. Był to plac główny na początku i 4 ulice przecinające się pod kątem prostym. Tutaj na głównym placu macie też kościół w niebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny. Jest to kościół z XV wieku, jest udostępniony do zwiedzania. Także jeśli ktoś lubi takie klimaty kościółkowe, może sobie wejść i zobaczyć. Biją dzwony tutaj, jeśli ktoś umrze, to jest znak, że ktoś umarł. A tak to biją w południe i biją na mszę. Tutaj za mną, gdzie widzicie te beczki i ławeczki, te beczki służą jako stoliki, to miejsce jest otwierane wieczorem i jest to taka pijalnia lokalnego wina. Wieczorem tutaj ludzie siedzą i popijają sobie winko. To miejsce też znajduje się bardzo blisko placu głównego, żeby Wam to uzmysłowić. A plac główny jest tam. Także wszystko w tych wąskich uliczkach w pobliżu się znajduje. Za mną kościół Świętego Jerzego z charakterystyczną dzwonnicą. Od poprzedniego kościoła, który Wam pokazywałem, dzieli go jakieś 3 minuty drogi. Jest to kościół z 1465 roku, a Święty Jerzy to był patron wyspy Pag i miasta, i jeden z patronów miasta Pag, bo było ich 4.
Skręcając w jedną z wąskich uliczek w pobliżu kościoła świętego Jerzego, dojdziecie do klasztoru benedyktynek pod wezwaniem świętej Małgorzaty. Jego budowa zaczęła się zaraz po założeniu nowego miasta Pag i to właśnie benedyktynki w XVI wieku zaczęły uczyć dziewczynki koronkarstwa oraz pisania. Są tu koronki sprzed 150 lat, a paska koronka jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Tak jak mówiłem, miasto otoczone było murami obronnymi, w których było 9 wież obronnych. Za mną macie ładnie zachowany fragment takiego muru z jedyną zachowaną wieżą z Krivanat. Poruszając się tutaj wokół tego miejskiego głównego placu, trzeba pamiętać o tym, żeby mieć ze sobą gotówkę, ponieważ pobliskie punkty, w których można robić zakupy wszelkiego rodzaju, raczej nie przyjmują kart. Oczywiście restauracje karty honorują, ale już te sklepy z ciuchami, sklepy z pamiątkami i inne tego typu małe działalności przyjmują tylko gotówkę, dlatego warto ją ze sobą mieć, żeby tutaj coś kupić. Żeby gotówkę wypłacić, jest bardzo dużo bankomatów. Praktycznie w co drugiej uliczce tutaj dookoła głównego placu są bankomaty, ale z tego co widzę i z tego co się orientowałem sam, to najlepiej wypłacać w bankomacie Unicredit Group. To jest tak jak u nas PKO SA, do tego należy. Tam jest najmniejsza prowizja. W tych wąskich uliczkach odchodzących od głównego miejskiego placu znajdziemy sklepy z pamiątkami, sklepy z zabawkami, dużo sklepów z ubraniami. Widzę, że tutaj jakieś robienie paznokci też jest. No, także wszystko się kręci dookoła tego placu i uliczek. No, oczywiście są też restauracje, są knajpy. Jest jakiś sklep spożywczy, 1 czy 2, ale nie polecam tu robić zakupów, bo jest bardzo drogo przy głównym placu. Do zakupów mamy dzielnicę zaopatrzeniową, o której mówiłem. No i tak to wyglądają te uliczki. Wieczorami tutaj panie wychodzą i szyją, czy tam plotą te koronki. Wystawiają swojskie wino zrobione przez siebie. No, życie się toczy. Wygląda sytuacja tak, że ludzie się w ogóle nie krępują, nie zamykają swoich domów, nie zamykają swoich mieszkań, tylko sobie siedzą, turyści chodzą, zaglądają praktycznie do okien, zaglądają do pokojów, pomieszczeń domowych. Pełen luz, nic się nie dzieje. Kiedy mamy już załatwiony plac główny i pobliskie uliczki, kierujemy się jedną z nich do portu, a później stamtąd będziemy szli wzdłuż wybrzeża. Pokażę Wam plażę, jedną, drugą, trzecią. Tutaj na Pagu po tej stronie zatoki są 4 takie godne uwagi plaże, ale też są takie wąskie pasemka plaży, gdzie ludzie się układają. Wszystko Wam pokażę. Jest na pewno gdzie plażować, jest gdzie wypoczywać. W zależności od tego, czy chcecie więcej rozrywki, czy więcej spokoju, to tak możemy te miejsca sobie podzielić. Tak mówimy tutaj o tych ciekawych miejscach. Wymieniłem Wam te klasztory, ten główny plac, ale tak naprawdę dla nas Polaków ta zabudowa, która tutaj jest, sama w sobie jest ciekawa. Także każda budowla, którą tu zobaczycie, pomnik, na pewno będzie dla Was czymś ciekawym. Miejsce, które widzicie tu przede mną, to jest lodziarnia. Tradycyjne lody są tutaj sprzedawane. Wieczorami są ogromne kolejki. Praktycznie kolejka jest od tego wejścia aż po same łodzie, które tam stoją. Takie są kolejki. Tak dobre są lody.
Ta przyportowa część miasteczka jest naprawdę bardzo ładna i bardzo klimatyczna. W ogóle całe miasto Pag jest raczej takim miejscem spokojnym do relaksu, do wypoczynku. Nie jest tu bardzo imprezowo, jest raczej tak cicho i klimatycznie. Mnie akurat coś takiego bardzo odpowiada. No a jestem zauroczony właśnie tą częścią portową, którą tu widać za mną. Jak widzieliśmy wcześniej, Wam pokazywałem, schodziliśmy z mostu Katinę, który znajduje się o tam, gdzie te statki wycieczkowe, czyli po prostu zatoczyliśmy koło, przeszliśmy mostem Katinę, główną uliczką do góry do placu głównego i później kolejną uliczką zeszliśmy tutaj w dół. To wszystko jest naprawdę w bardzo bliskiej od siebie odległości. Przede mną plaża miejska, w tamtym miejscu to jest wszystko plaża miejska. A ja idę w przeciwnym kierunku do plaży miejskiej. Idę wzdłuż wybrzeża w kierunku hotelu Pagus. Tam jest też fajna plaża, taka cicha plaża, bardziej do wypoczynku, mniej dzieciarni, mniej krzyków. I tutaj wzdłuż tego wybrzeża z prawej strony rosną drzewka oliwne, a wśród tych drzewek są restauracje, do których będziecie mogli sobie zajrzeć, wracając z plaży albo idąc na plażę, jak tam Wam się zamarzy i zapragnie. Skoro już mowa o restauracjach, to za obiad dla 4 osób z napojami i piwem zapłacicie między 280 a 350 zł. W zależności co zamówicie, trzeba liczyć między 60 a 120 zł za drugie danie. Najtańsze są zupy i pizza. Oczywiście możecie wydać wielokrotność tej kwoty. W chorwackich restauracjach to nie jest żaden problem. Jestem już przy końcu portu w Pagu. Proszę bardzo, przeszedłem sobie tą promenadą wzdłuż wody, którą możecie sobie tam zobaczyć. Przejście zajmuje około 6 minut, może 7. Minąłem w tym czasie jakieś 5 restauracji pomiędzy tymi drzewkami oliwnymi, a przede mną znajduje się hotel Pagus, przy którym jest bardzo fajna plaża, którą ja osobiście lubię najbardziej z tych wszystkich plaż i najczęściej tutaj na nią chodzę. Obok plaży duży parking. Proszę bardzo, teraz jestem na tym parkingu. Dużo miejsca, wygodnie, czyściutka woda, sporo kamieni. Bardziej kamienista jest ta plaża niż ta plaża miejska, ale to nic. W Chorwacji macie plaże kamieniste z takimi nieprzyjemnymi kamieniami, dlatego wchodzi się w specjalnym obuwiu. I tu moja uwaga do wszystkich, którzy się wybierają do Chorwacji na plażę. Nie kupujcie tych butów, nie szukajcie ich w Polsce, nie kupujcie jakiegoś badziewia decathlonowskiego, tylko kupicie sobie tutaj na miejscu w Chorwacji, na Pagu, wiele takich stoisk z tym obuwiem jest i kupicie sobie za 60 zł fajne, wygodne, porządne buty do wody, które są zdecydowanie lepsze od tego, co sprzedają w Decathlonie. Także buty do wody kupcie na miejscu. Jeśli chodzi o plażę pod hotelem Pagus, to jest to plaża zdecydowanie mniejsza niż główna plaża miejska, ale to jest plaża taka typowo do wypoczynku. Jeśli szukasz relaksu, ciszy i spokoju, to znajdziesz to na pewno tutaj. Nie ma tu wielkich tłumów,
nie jest zatłoczona, nie ma wokół piszczących dzieciaków. Relaks i odpoczynek na plaży pod hotelem Pagus. Plażę obok hotelu Pagus zostawiam już za sobą. Idę dalej cały czas wzdłuż wody, prosto. Tam przede mną będą jeszcze kolejne 2 plaże. Ogólnie ta część, w przeciwieństwie do części zaopatrzeniowej, to jest taka część hotelowa, apartamentowce, hotele, mieszkania w prywatnych kwaterach. Takie rzeczy. Raczej większych marketów po tej stronie nie ma, przynajmniej ja takich nie widziałem. A takie centrum hotelowe tutaj się znajduje. Mówiłem Wam o tych wąskich fragmentach plaży, nieoznaczonych na żadnej mapie jako plaża. No to macie z tamtej strony, ludzie leżą, z tej strony też ludzie leżą. Tutaj jest wykorzystany każdy praktycznie centymetr tych wolnych kamyczków tego żwirku, żeby się tylko ułożyć przy wodzie. No i fajnie. Nie widzę tutaj też osobnych takich plaż, jak plaża hotelowa zamknięta dla ludzi z zewnątrz. Nie ma czegoś takiego. Każdy się rozkłada tam, gdzie jest miejsce, każdy się rozkłada tam, gdzie po prostu chce. Możecie sobie oczywiście wynająć leżak i parasol. Wczoraj leżaki były po 40 kuna, a chyba w tygodniu były tańsze, bo teraz jest niedziela, wczoraj była sobota, a w tygodniu chyba po 35 albo 30 była. Na weekend drożej. Idę sobie twardo cały czas wzdłuż wybrzeża, wzdłuż wody. Po prawej stronie mam, jak to od samego początku, hotele, apartamenty, restauracje. Po lewej stronie w tym momencie mam dzikie plaże. Tutaj widzę, że cumuje dużo łodzi, motorówek, ale też się ludzie kąpią na dziko. Nie są te plaże oznaczone na mapie, a za chwilę będę przy większej plaży, już oznaczonej, plaża Basica czy Baszica, w zależności jak to tam się po ich niemu mówi, ja nie wiem, mówię tak jak się pisze. Zaraz będę przy tej plaży. No idę już sobie plażą Baszica, tłoku tu nie ma, całkiem ładna, przyjemna plaża. Chodźcie, chodźcie, kom. Okay, great. Przepuściliśmy dzieciarnię. Tak jak mówiłem, tłoku nie ma. Łódeczki tutaj i motorówki jakieś cumują. Widzę, że jakiś barek mały jest przy plaży. Fajne miejsce, takie spokojne, raczej ciche. Dzisiaj jest niedziela, nie wiem, czy ludzie pojechali zwiedzać Zadar, co też Wam oczywiście pokażę. Spodziewajcie się w którymś z kolejnych filmów, bo grzech nie pojechać do Zadaru, będąc w Pagu. A ja idę sobie dalej tą plażą. Punkt widokowy, Paskie Wrota, mam już niedaleko. Za tą plażą będzie jeszcze jedna taka większa oficjalna plaża, do której prawdopodobnie też dojdę. W tej części imprezy niestety przestał działać zewnętrzny mikrofon, a z wbudowanego w aparat jest mniej więcej taki dźwięk. Nie będę tam schodził. No i jak? Macie dość? Z dobrego serca oszczędzę Wam tej przyjemności. Aby dojść na kolejną plażę, która nazywa się Veli Bok,
Musiałem wrócić do asfaltowej ulicy i minąć z prawej strony hotel Tony. Tam po chwili ulica zamieniła się w kamienną wąską ścieżkę, która doprowadziła mnie do parkingu. Także też możecie tutaj przyjechać. Poniżej parkingu jest świetna plaża, na której możemy poczuć dzikość chorwackiego wybrzeża i oddać się odpoczynkowi w pięknej scenerii. W ogóle od tego momentu wycieczki zaczynają być niesamowite księżycowe widoki, co za chwilę zobaczycie, bo dalej za tą plażą poszliśmy na punkt widokowy Paskie Wrota. Na tych księżycowych wzgórzach wyspy Pag możecie spotkać owce, które żywią się rosnącymi tu ziołami. Waszą uwagę zwrócą również kamienne murki przecinające zbocza praktycznie na całej długości wyspy. Są to takie naturalne granice między pastwiskami dla tutejszych owiec. One powstały w taki sposób, że chłopi tutejsi, żeby uzdatnić ziemię do zasadzenia, do posadzenia ziół, którymi się żywią owce, no najpierw musieli tą ziemię oczyścić z kamieni. Kamienie poukładali w takie pionowe murki, a te murki spełniają funkcję ochronną przed wiatrami szalejącymi tutaj, przed tą mocną burą, która nawet wieje do 200 km na godzinę, ale też dają zwierzętom cień, no i zapobiegają temu, żeby te owce stąd wyskoczyły. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak jak wiecie, Pag słynie z paskiego sera. Jest to ser owczy o takim słonym posmaku. Właśnie dlatego, że na ziołach, które jedzą owce, osadza się sól z morza. Te zioła to szałwia, koper włoski, rozmaryn i tymianek. Dzięki takiej mieszance przyprawionej paską solą owce dają charakterystyczne w smaku mleko, z którego produkuje się znany w całej Chorwacji ser. Taką ciekawostką może być to, że te surowe, księżycowe wzgórza kiedyś porastały lasy. Jednak lasy zostały wycięte przez Wenecjan w XV wieku, ponieważ Wenecjanie potrzebowali drewna do budowy łodzi, z których słynęli. W tym momencie doszliśmy już do naszego celu, jakim był punkt widokowy Paskie Wrota, z którego rozciąga się niesamowity widok na góry pasma Velebit z jednej strony, a z drugiej strony na Zatokę Paską. Świetne miejsce, które polecam każdemu, kto będzie w Pagu. Musicie się tutaj wybrać, musicie tu przyjść, niekoniecznie iść z buta. Od samych zabudowań można sobie podjechać na parking, który widzieliście nad plażą Veli Bog i dosłownie w ciągu 20 minut dojdziecie na ten punkt widokowy, który jest naprawdę fantastyczny. I co? W tym momencie próbowaliśmy się z wami pożegnać, jednak jakość nagrania bez zewnętrznego mikrofonu była po prostu fatalna, więc zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów. Dziękuję, że wytrwałeś do samego końca. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym materiale do czegoś ci się przydadzą, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!